Yakuza. Gra, która nie ma łatwego życia poza granicami Japonii. Tam obdarzona niezwykłym kultem, szanowana, a kolejne części są wyczekiwane przez miliony fanów. W Europie niezbyt lubiana, właściwie nieznana i poza garstką fanów właściwie mało kogo obchodzi. Sam zetknąłem się z nią po intensywnym ogrywaniu Shenmue. Szukałem czegoś, co zaspokoi niedosyt po drugiej części. Tak trafiłem na Yakuzę na PlayStation 2, która od razu mnie chwyciła i od tamtej pory jestem wiernym fanem. Fanem, który ubolewa, że spin-off Kenzan, który dzieje się w feudalnej Japonii i pokazuje, jak narodziła się słynna japońska mafia, omija kraje, gdzie mówi się w ludzkich językach, a paździerzowate Dead Souls, które uznaje za niezbyt dobry eksperyment, zostało w Europie wydane. Wstyd, Sega. Wstyd. Yakuza Kiwami to remake pierwszej części gry, gdzie w sumie poza szkieletem fabularnym wszystko uległo diametralnym zmianom. Sega starała się dostosować grę do nowych czasów i wyszło to wyśmienicie. Jednak nie każdemu te zmiany przypadną do gustu. Ale dla tych, co łykają kolejne odsłony serii i wgryzą się w temat, pozostanie dziwne uczucie déjà vu, nie opuszczające ani przez moment. I niestety, nie możemy uniknąć porównania do nie tak dawno wydanej Yakuzy 0. W grze wcielamy się w Kazumę Kiryu, który bierze na siebie morderstwo jednego z wyższych członków japońskiej mafii i przez co idzie na 10-letnią odsiadkę. Po powrocie zastaje dzielnicę Kamurocho zupełnie zmienioną. Stara się odnaleźć w nowym świecie, ale też próbuje odszukać dawną przyjaciółkę, która znika z 10 miliardami jenów. We wszystko wplątana jest mała dziewczynka, Haruka, która zdaje się skupiać na sobie wszystkie wątki historii. Fabuła rozkręca się w późniejszych etapach i jest niewątpliwie najjaśniejszym elementem produkcji i pomimo upływu lat nie zastarzała się i nadal wciąga jak dawniej. Jednak tutaj małe zastrzeżenie, zanim przyjdzie nam swobodnie hasać po Kamurocho, trochę czasu spędzimy z prologiem, który może zająć i 3 godziny. To dużo, ale po przebrnięciu przez początkowe wydarzenia, wrota Kamurocho stoją otworem i możesz iść gdzie ci się żywnie podoba. Zapewne wielu z was zadaje sobie pytanie, czy remake był potrzebny. W mojej opinii tak. Po niedawno wydanej Yakuzie 0 Kiwami zachowuje ciągłość z poprzedniczką. Pewne wątki są kontynuowane w dalszym tle, jak i przewinie się sporo znajomych postaci. Czasami w cutscenkach, czasami tylko ledwie napomkniętych gdzieś na boku. Ale czuć silny związek z prequelem. Warto wspomnieć, że autorzy dorzucili trochę scen, które wyjaśniają dziury fabularne, jakie występowały w wersji na PlayStation 2. Oczywiście łatwiej zrozumieć, kto jest kim w serii dzięki informacjom wyniesionym z części 0, choć nie jest ona niezbędna do ogarnięcia warstwy fabularnej Kiwami. Historia jest spójna i bardziej płynna niż w PlayStation 2. Fajnie zobaczyć starego, dobrego Goro Majimę w swojej standardowej roli szalonego psychopaty. Podobały mi się krótkie cutscenki omawiające, co się stało z Nishikiyamą podczas 10-letniego pobytu Kiryu w więzieniu. Rzucają one trochę światła na to, kim się stał i co go do tego skłoniło. Wcześniej było to kiepsko wyjaśnione i w zasadzie była tutaj jedna wielka dziura w scenariuszu. Kiwami to gra przygodowa z silnie zaakcentowanymi sekwencjami walk, wzbogacona całym worem zadań pobocznych i opcjonalnych aktywności. Akcja dzieje się w Japonii, w fikcyjnej dzielnicy Kamurocho i autorzy zadbali o to, abyś podczas pieszych wycieczek po tym dość niewielkim terenie się nie nudził. Ulice są pełne przechodniów zajętych swoimi sprawami, sklepów, knajpek i wielu innych aktywności, których bogactwo było zawsze znakiem rozpoznawczym serii. Niestety, tutaj autorzy się nie wykazali, dosłownie kopiując część z nich z Yakuza 0, choć są to aktywności, których brakowało na PlayStation 2. A więc możemy ponownie pojeździć zdalnie sterowanymi samochodzikami. Ta minigierka już była w części 0 i była całkiem wciągająca. Tym razem to się nie zmienia, choć jest to dokładna kopia tego, co było poprzednio. Nasz samochodzik poddajemy tuningowi, dostosowując go do trasy i następnie próbujemy wygrać, dbając o to, aby nie wyleciał z toru i w odpowiednim momencie odpalając turbo. Dalej jest kasyno z całkiem sporą liczbą gier hazardowych, oczko, poker, ruletka, ale też bardziej egzotyczne jak shogi, dla miłośników hazardu jak znalazł. Również świetne walki z kompą ubranych w wrestlerek z Yakuza 0 przeniesiono tutaj w sumie 1:1. Są nawet te same fajterki, z tą różnicą, że przebrano je w kostiumy owadów. Jeśli jesteś owadofilem, będziesz zachwycony.
Sama gra to prosta rozgrywka w papier, kamień, nożyce połączona z prościutką karcianką. Mamy parę sekund, aby wybrać jeden z 3 ataków, biorąc pod uwagę procentowo ile razy wybrałby go przeciwnik. W zależności czy wygraliśmy czy nie, odpala się odpowiednia animacja. Nie ma tutaj kombosów, uppercutów, tylko w zasadzie klikamy jeden guzior i reszta dzieje się sama. Standardowo dla serii są znane i lubiane baseball, kręgle, karaoke, bilard i rzutki. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, to po prostu te same gry od lat, tylko w nowej oprawie. W zasadzie jeśli chodzi o minigry, Yakuza Kiwami nie oferuje zupełnie nic nowego względem Yakuzy 0. Natomiast jako sporą wadę dostrzegam brak Boxeliosa, mini-arcade'owej mega-biądnej gierki, która spokojnie mogłaby być wydana przez Segę jako tytuł standalone. Z nowości, które w sumie nie są dosłownymi nowościami, zaliczam losowe spotkanie z Goro Majimą, który wyzywa nas na pojedynki. Facet może wyskoczyć na przykład ze śmietnika, czy po prostu zaczepić nas na ulicy. Za każdym razem staje się silniejszy, a pokonanie go odblokowuje nowe umiejętności w 4. trybie walki Dragon. Zadbano oczywiście o znajdźki. Obok znanych z oryginału kluczyków, które otwierają szafki z różnorakim barachłem, doszło zbieranie specjalnych kart do tej bijatyki dla owadofili zwanej Mesuking Battle Bug Beauties. Zbieranie nie męczy jak 10 lat temu dzięki specjalnym przedmiotom pomocniczym, które wydają dźwięk, gdy jesteśmy w pobliżu jakiegoś barachła. Jednak przemierzanie ulic Kamurocho nigdy nie należało do bezpiecznych i spokojne zbieranie kluczyków bardzo szybko kończy się konfrontacją z bandą zambruderów, którym nie podoba się twoja facjata czy wypolerowane na glans mokasyny. Wtedy zaczyna się srogie mordobicie. Jednym z najczęstszych elementów rozgrywki są walki uliczne i muszę przyznać, że na przestrzeni lat nie zmieniły się za bardzo, ale mimo to nadal cieszą oko. Kiryu ma spory wachlarz ciosów i kombosów, plus zerżnięte ponownie z 0 4 różne style walki. A więc bardzo szybki, ale zadający mało obrażeń i uniemożliwiający korzystanie z elementów otoczenia, silny, ale powolny, jeden mniej więcej po środku i 4, do którego ciosy odblokowujemy poprzez pojedynki z Majimą. Tryby walki nie pojawiły się na PlayStation 2 i miałem względem nich najwięcej wątpliwości, ale gracze grający w prequel mogliby czuć się oszukani, gdyby system walki został zubożony, więc potrafię to wybaczyć. Kiryu po naładowaniu specjalnego paska może wykonać cios specjalny. Zazwyczaj jest to brutalny finisher, czyli wycieranie mokasyna w czyjąś twarz, czy zapoznanie czyjejś facjaty z pobliskim murem. Można też użyć leżących na ziemi przedmiotów, np. przypadkowo przenośna kuchenka gazowa. Ciosy są widowiskowe, jednak po 20-30 razie zaczynają nużyć. Poza tym to znów to samo, co było w prequelu. Bohater też może używać broni, od takiej, którą znajdzie na ulicy, czyli jakiś rower, kij albo bardziej osobliwe jak solniczka, po takie, które można kupić lub znaleźć. Tutaj znajdą się srogie katany, noże, miecze, broń palną czy tęczowy parasol. Sam system walki jest dość rozbudowany i pozwala wyżyć się na wiele sposobów podczas masakracji kolejnych nieszczęśników. No oczywiście naszego bohatera można ulepszać, służą do tego specjalne koła, gdzie za zebrane punkty doświadczenia możemy rozbudować Kazumę do totalnego killera. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas sporo upierdliwego grindu. Tak, grind. Jest potrzebny, zwłaszcza na najwyższych poziomach trudności, gdzie pierwszy poważniejszy boss, czyli łysy Shimano, już może stanowić niemały problem. Kiryu może oczywiście używać napojów regeneracyjnych i tutaj uwaga, zawsze warto nosić ich przy sobie kilka, szczególnie jeśli robicie fabułę, bo bossowie są naprawdę twardzi i wymagający. Sega dorzuciła masę opcjonalnych sidequestów i ponownie jak w Yakuza 0 są one nieźle przemyślane, zróżnicowane i po prostu ciekawe. O ile dobrze pamiętam, tutaj część z nich po prostu przeniesiono z PlayStation 2, a część zaprojektowano pod aktywności, których w oryginalnej grze nie było. Od pomocy pechowemu wannabe Yakuza po rozwiązywanie różnych spraw związanych z wymuszeniami, porwaniami czy morderstwami. Japonia jawi się tutaj jako wyjątkowo dziki zachód, gdzie liczy się jedynie prawo pięści. Niemniej, nie raz i nie dwa uśmiechnąłem się pod moim zgolonym wąsem podczas kolejnych dialogów, które miejscami są rewelacyjnie rozpisane.
No właśnie, dialogi to jedna z nowości. W wersji na PlayStation 2 tylko ważne cutscenki miały dialogi, cała reszta to ściany suchego tekstu. W Kiwami trochę to naprawiono, choć i tak jest sporo mniej ważnych informacji bez dubbingu, co miejscami trochę smuci. Natomiast cała reszta to pierwsza klasa. Aktor dubbingujący Kiryu, niejaki Takaya Kuroda, robi jak zwykle mega profesjonalną robotę. Warto wspomnieć, że dla europejskich graczy to pierwszy raz, kiedy mogą zapoznać się z pierwszą częścią Yakuzy z japońskimi głosami, bo przy tych angielskich z PlayStation 2 uszy czasami chowały się w głąb czaszki i nie chciały wyjść. Jeśli chodzi o grafikę, to jest to dokładna kopia tego, co widzieliśmy w Yakuza 0. Ta sama dzielnica, te same sklepy, wszystko to samo. Jednak nie sposób nie docenić starannie przygotowanej oprawy, szczególnie gdy zerkamy nocą na Kamurocho rozświetloną dziesiątkami neonów, które odbijają się w kałużach, spacerujących ludzi, gwar. Tam ktoś strzela selfika, obok idzie ktoś z dziewczyną, a gdzieś dalej trzech kopie jednego. Jak w Łodzi letnim wieczorem, sielanka. Widać, że dzielnica żyje, wrażenie robią wnętrza sklepów z setkami produktów ustawionymi na spółkach. Zupki, napoje, bliżej niesprecyzowane pudełeczka. Wszystko cieszy oko, a od krzykliwych etykiet i kolorów aż się kręci w głowie. Graficznie jest bardzo dobrze, choć gracze przywykli do fenomenalnych opraw z Horizon i Uncharted, będą kręcić nosami, choć to zupełnie inna gra i ciężar został przeniesiony gdzie indziej. Doskonale natomiast wypadają cutscenki. Fajnie zobaczyć stare, nowe przerywniki liczone w czasie rzeczywistym. Animacja postaci, ich wykonanie, tekstury, mimika to najwyższa półka. Do tego dochodzi świetna reżyseria cutscenek, które wyglądają jak dobry film sensacyjny. Nie ma się do czego tutaj przyczepić, choć do wysokiego poziomu wykonania przyzwyczaiła nas już Yakuza 0. Gra trzyma stałe 60 ramek w Full HD, a w cutscenkach mamy tylko 30 FPS-ów, co trochę dziwi, zwłaszcza że ta przypadłość dotyka też PlayStation 4 Pro. Uczciwie przyznam, że widząc jakość i ostrość generowanego obrazu byłem przekonany, że to downsampling z 4K, ale niestety posiadacze takich paneli muszą ścierpieć starodawne oldschoolowe 1080p. Z oceną Yakuzy Kiwami mam problem. Jestem wielkim fanem serii i powyższe problemy mnie zupełnie nie obchodzą. Liczy się to, że znów wróciłem do Kamurocho i znów miażdżę mokasynami twarzy jakichś zakapiorów. Walę whisky w barze, by potem zagryźć jakąś kluską z psim mięsem. Jednak dla tych, co grali wcześniej w Yakuza 0, Kiwami może się wydawać skokiem na kasę, bo faktycznie tak to wygląda. To taka Yakuza 0 z nowymi cutscenkami. Seria przyzwyczaiła nas do tego, że w każdej części przemierzamy to samo Kamurocho i odwiedzamy te same lokacje. Jednak nie każdy zna całość serii i dla tych osób może być to niewiarygodne, że tak po chamsku przeniesiono wszystko z poprzednika. Ja uważam, że Kiwami to godna gra, potrzebny remaster, który wyszedł znakomicie. Fani powinni być w pełni usatysfakcjonowani, choć ortodoksi w paru miejscach mogą kręcić nosem. Z Yakuzą jest trochę tak jak z Assassin's Creed. Skończenie najnowszej odsłony raz na rok spokojnie wystarcza. Sega kuła żelazo póki gorące i w tym roku to druga wydana przez nich część. Widać, że sporo rzeczy jest zrobione po łebkach, szczególnie jeśli chodzi o aktywności poboczne. Przeniesiono z poprzedniej części całe ogromne fragmenty mechanik, plus dorzucono nowe cutscenki i fabułę. Grę ukończyłem w 27 godzin, wykonując około 50% całości. Dla wielbicieli pucharków platyna wpadnie po ponad 50 godzinach, także jest w co grać. Na pewno mogę powiedzieć, że Yakuza na wyższych poziomach jest ciężka. Kto pamięta wściekle trudny poziom z ucieczką samochodem, ten wie, o czym mówię. Tutaj jest podobnie, choć gra po iluś zgonach litościwie nas pyta, czy obniżyć poziom trudności. Ale jest to pytanie dla miękkich parów, a nie dla prawdziwych mężczyzn, co wycinają na konsoli setki godzin w giereczki. Dla fanów Kiwami spokojnie starczy. Dla osób, które zaczęły przygodę od zero, będzie solidne déjà vu w każdym aspekcie i może spowodować, że się zniechęcą do kolejnego remastera, który już się smaży u Segi. Obawiam się jednak, że w przypadku lichej sprzedaży w Europie Yakuza Kiwami 2 ominie szerokim łukiem nasze piękne nadbałtyckie kraje i pozostanie podobnie jak Kenzan produktem jedynie dla japońskich miłośników hentajów. Więc jeśli lubisz japońskie metropolie, błyszczące się tysiącami neonów, gdzie możesz komuś przywalić w gębę, śmigaj do sklepu. Yakuza Kiwami jest mistrzowskim remake'iem gry, którą pokochałeś 10 lat temu.
No, chyba że jej nie pokochałeś, to wtedy tej części też nie pokochasz. I właśnie przez ciebie Kiwami 2 nie wyjdzie w Europie. Miej to na uwadze. 絶対に迷惑はかけない。